Nazywam się Mirosław Skórka i jestem dyrektorem programu Study Tours to Poland Fundacji Liderzy Przemian. Od 16 lat dzielimy się doświadczeniami transformacji naszego kraju z przyjaciółmi zza wschodniej granicy. Przez pandemię po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić gości na wizyty studyjne do Polski. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, by pokazać najlepsze doświadczenia naszych samorządów. Dzisiaj jesteśmy pod lubelskiej gminie Jabłonna. Chcemy się dowiedzieć, jak gmina współpracuje ze szkołami i zorganizowała system edukacji. Co u Was w Waszej gminie jest priorytetem? W budżetach gmin, myślę, że w większości gmin w Polsce jest to jednak oświata, która zajmuje zdecydowanie największe miejsce w budżecie gminy. Tak jak ja też mówiłam, teoretycznie na oświatę przekazywana jest subwencja, która idzie z Ministerstwa Edukacji i teraz ona pokrywa w tym momencie u nas 50% jakby kosztów, które są związane z funkcjonowaniem szkół, więc na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wystarcza nam na wynagrodzenia dla nauczycieli, natomiast cała kwestia zakupu pomocy dydaktycznych, zajęć dodatkowych, kwestia utrzymania budynków, remontu budynków leży już po stronie gmin, no w tym momencie gminy też naszej. Nie możemy jednak na funkcjonowanie oświaty patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat problemów finansowych. Działalność oświatowa nigdy nie była działalnością dochodową, nigdy nie przynosiła dochodów samorządowi. I takie też jest i spojrzenie władz samorządowych, władz gminnych. Polskie szkoły, niezależnie od tego, ilu mają uczniów, polskie szkoły, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, funkcjonują na bardzo wysokim poziomie, bardzo dobrze są wyposażone. Edukacja odbywa się w przygotowanych do tego klasach. Jeżeli chodzi o zaplecze sportowo-rekreacyjne, w większości szkół zbudowane w ostatnich latach zostały boiska, budowane są hale. W edukacji na wielką skalę wykorzystywane są również nowe technologie. Projektory multimedialne, tablice interaktywne. To wszystko powoduje, że dzieci, które uczą się w tych szkołach, odbierają coraz lepszą edukację, co daje im coraz lepsze przygotowanie do dorosłego życia. To oczywiście wszystko musi kosztować. U nas na oświatę wydaje się dużo, bo ja jakoś wychodzę z założenia, że po prostu jest to jednak jedna z największych potrzeb, którą mamy. Natomiast jest to jakieś w większości wypadków gmin jednak niezbędne minimum. U nas jest tak, że subwencja ogólna i wyrównawcza, które teoretycznie powinny być środkami, które moglibyśmy wykorzystać na inwestycje, jest wykorzystywana właśnie na oświatę. Więc i tak jak mówię, jednak wydaje mi się, że jest to w większości gmin po prostu moim zdaniem sama niedoszacowanie po prostu subwencji oświatowej powoduje to, że jest jej za mało. Znajdujemy się teraz w Gminnym Klubie Dziecięcym Zielone Jabłuszko w Piotrkowie II. Jest to pierwszy klub dziecięcy, który powstał w gminie Jabłonna w 2020 roku. Uczęszcza tutaj 15 dzieci. Klub dziecięcy jest to taka idea, która pojawiła się już kilka lat temu, kiedy otrzymywaliśmy od mieszkańców zgłoszenia, że wynika taka potrzeba, że młodzi rodzice nie mają co zrobić z dziećmi, a chcieliby wrócić do pracy.
Dlatego też postaraliśmy się o środki zewnętrzne na budowę klubu dziecięcego. Dostosowano je starych pomieszczeń, które były tutaj jako dawne mieszkanie. To otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast na utrzymanie klubu dziecięcego otrzymaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli środki unijne, i przez najbliższe 1,5 roku rodzice nie płacą pieniędzy na oddanie swoich dzieci do klubu dziecięcego w Piotrkowie. Klub dziecięcy działa w ramach projektu Wspieramy Mamy z powiatu świdnickiego i lubelskiego, bo oprócz naszego klubu dziecięcego wsparciem takim objęty jest również żłobek w Świdniku, który działa na bardzo podobnych zasadach jak nasz klub dziecięcy. Do klubu dziecięcego uczęszcza 15 dzieci, ale już dzisiaj wiemy, że zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3 jest coraz większe i coraz więcej rodziców zgłasza się do nas, aby takie kluby dziecięce bądź też żłobki powstawały również w innych miejscowościach na terenie naszej gminy. W sali za mną można zobaczyć, jak dzieci przygotowują się do drzemki. Przed chwilą zjadły obiad, a teraz razem z paniami przygotowywane są do poobiedniej drzemki, aby później po tych kilku minutach snu znowu zacząć zabawy i zajęcia w naszym klubie dziecięcym. Nasza szkoła liczy 260 uczniów. W skład zespołu szkół wchodzą 3 oddziały przedszkolne i klasy 1-8. Budynek szkolny w zeszłym roku przeszedł termomodernizację, w związku z czym szkoła wygląda pięknie w tej chwili. Uczniowie naszej szkoły uczęszczają na zajęcia świetlicowe, na zajęcia dydaktyczne, sale są doposażone w monitory interaktywne, w tablice, w nowe komputery. Oprócz tego uczniowie mają także możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i są dowożeni, mamy ponad 100 uczniów dojeżdżających, są dowożeni autobusami, gdzie transport zorganizował organ prowadzący, czyli Urząd Gminy w Jabłonni. Pomysł z wirtualną gazetką szkolną narodził się w zeszłym roku, ponieważ to jest takie świetne narzędzie informacyjne. Powiem szczerze, mogą korzystać i uczniowie, i nauczyciele. Mnóstwo informacji jest tutaj zamieszczane, można na bieżąco redagować. Świetna rzecz. Szkoła jak na warunki wiejskie jest szkołą niemałą. Szkoła liczy razem 373 uczniów. W tej liczbie 95 to są dzieci przedszkola. Pozostałe dzieci to są dzieci szkolne. Szkoła ma 38 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników obsługi. I to jest ta nasza szkoła. Przez szereg lat kierując placówką, ja i nauczyciele naszego zespołu mieliśmy taką potrzebę, a jednocześnie to było nasze wielkie marzenie, żeby otworzyć szkołę na zewnątrz, a jednocześnie umożliwić uczniom zdobywanie wielu umiejętności właśnie podczas takich spotkań międzynarodowych. I pierwszą wymianę międzynarodową mieliśmy w latach 2011-2013. Była to wymiana w ramach programu Comenius i wymiana ta obejmowała 4 kraje. Była to Polska, ale była też Dania, Niemcy i Turcja. Natomiast potem, po kilku latach, znowu udało nam się napisać dobry wniosek, który został zaakceptowany i wtedy weszliśmy do projektu Erasmus+. I wymiana, w której uczestniczyliśmy, obejmowała aż 9 krajów. To była również Turcja jeszcze raz, ale też była Litwa, Łotwa, Hiszpania, Włosi, byli też Rumuni, Polska. My byliśmy tym krajem, który podsumowywał tę wymianę, a zatem już pod koniec projektu ze wszystkich krajów gościliśmy tu u siebie i nauczycieli, i uczniów w podobnym wieku jak nasze dzieci w szkole. To fantastyczne doświadczenie, naprawdę wiele celów i zadań szkoły jest przez to realizowanych. Dzieci mają możliwość
pogłębiania swoich umiejętności językowych. My mamy możliwość podpatrzenia dobrych praktyk w innych szkołach. Dzieci zawierają znajomości, mamy też pozawierane kontakty takie partnerskie i te doświadczenia rzutują również niejednokrotnie w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej uczniów, a także dają możliwość naprawdę posiąść dobre umiejętności językowe, które można było zaobserwować podczas egzaminów. A potem, kiedy nasza gmina, organ prowadzący dla naszej szkoły zawarł taką umowę partnerską z gromadą Teterivka w obwodzie żytomierskim, my również jako szkoła uczestniczyliśmy w tym. Mieliśmy okazję wyjeżdżać do gminy Teterivka, do gromady Teterivka i obserwować ich system edukacji, zobaczyć ich szkoły, zobaczyć jak oni funkcjonują, ale też zapraszaliśmy do nas. I była tutaj w 2017 roku u nas duża grupa uczniów, o ile sobie dobrze przypominam, 22 uczniów i 2 opiekunów. Przyjeżdżali też nauczyciele podczas naszego podsumowania Erasmusa+. I wtedy takim celem dla tych nauczycieli z gromady Teterivka było zobaczyć, jak my realizujemy te wymiany, ponieważ ich marzenie jest również takie, żeby otworzyć się na Europę i żeby móc swoje dzieci, swoich nauczycieli posyłać do tych krajów, obserwując, jak pracują i co dobrego, jakie dobre przykłady dobrej praktyki można tutaj zastosować. Czy inwestowanie w ludzi, w młode pokolenie jest większym priorytetem niż inwestycje w twarde projekty? Dla mnie tak, ani Państwo radni, ani myślę, że część mieszkańców się ze mną nie zgodzi. Natomiast ja akurat takie myślenie mam. My bardzo mocno zainwestowaliśmy w obiekty przy szkołach, zarówno sportowe, jak i same szkoły, bo na przykład w poprzedniej kadencji i w tej kadencji stermomodernizowaliśmy wszystkie budynki szkół, wybudowaliśmy 2 boiska, w sumie łącznie 4, bo to są boiska zarówno do piłki nożnej, jak i boiska właśnie ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki. Gro remontów, które wykonaliśmy w szkołach, gdzie zrobiliśmy chociażby w jednej ze szkół nową kuchnię, stołówkę, to są inwestycje, które dla mnie zdecydowanie poprawiają jakość edukacji, ale też staramy się mocno inwestować po prostu w szkolenia dla nauczycieli, gdzie staramy się budować taką otwartość na nowe i Panie Dyrektor bardzo mocno do tego po prostu zachęcają. Samo też to, że szkoły realizują różnego rodzaju projekty, między innymi projekty międzynarodowe, na przykład takie jak Erasmus, myślę, że powodują, że jakby ten system edukacji może po prostu być bardziej efektywny. Obiekt, w którym jesteśmy, jest najnowszą częścią naszego całego obiektu dydaktycznego. Znajduje się tutaj duża hala sportowa, a w niej właśnie taka siłownia. Sprzęt, który tutaj widać, był gromadzony przez lata. Pierwszy zakupiony przy współudziale naszego organu prowadzącego, czyli gminy Jabłonna i środków z PFRON-u. A potem, kiedy hala została oddana do użytku, sukcesywnie był dokupowany. Ten sprzęt sportowy służy uczniom podczas zajęć edukacyjnych, ale w czasie popołudniowym mogą korzystać z tego mieszkańcy. Nie ukrywam, że część mieszkańców korzysta bezpłatnie, ponieważ w naszej gminie prężnie działają kluby sportowe. Jest tych klubów sportowych kilka i za zgodą pani wójt naszej gminy korzystają nieodpłatnie, zajmują co najmniej połowę czasu popołudniowego, a tę drugą połowę, albo trochę mniejszą niż druga połowa, zajęta jest przez mieszkańców, którzy za odpłatnością korzystają zarówno z hali sportowej do gier zespołowych, jak również do tej siłowni, kupując sobie wejścia pojedyncze albo w postaci karnetów. Swego czasu karnety były wydawane również na taką zachętę mieszkańcom, którzy mieszkają w naszej gminie, niemniej jednak niekoniecznie do końca, czyli prośba o zameldowanie, wydanie karnetu dawało szansę na bezpłatne wejście przez rok czasu na tę właśnie siłownię. Cieszy się ona popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Wiedząc o tym, że mamy duże zainteresowanie zarówno młodych ludzi, jak i bardzo dorosłych, wiedzieliśmy o tym, że nasza propozycja musi być szersza niż w innych szkołach. My wiemy o tym, że
że szkoła powinna się promować, ale też wychodzić na zewnątrz do środowiska. Takie są oczekiwania i te pierwsze nasze sprzęty, które tu wyglądają teraz bardzo profesjonalnie, były kupowane skromniej, ale kiedy są użytkowane, to oczywiście się niszczą. I to, o czym powiedziałam wcześniej, to takie komercyjne wypożyczanie tego miejsca, udostępnianie, no również służy temu celowi. Z czasem doświadczyliśmy tego, że możemy kupować tylko droższy sprzęt, bo on wtedy nas kosztuje, ale dłużej służy. I chętniej ci, którzy przychodzą na tym sprzęcie, trenują albo ćwiczą, korzystają z niego, to coś, czego oczekują od nas no, ci, którzy wynajmują to. Poza tym no, zmieniają się czasy, my też musimy się do tego dostosować. Dobra, ja mam. Teraz wprost do kamery. Dobra, dziękuję bardzo. A może ja tam polecę szybko powiem, żeby na razie nie wychodzili.